Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Jeżeli kochasz blekową stylistykę w czystej postaci i ostrą rzeź, wychwalanie Pana ciemności w każdym wersie, a z każdej nuty słychać ten piekielny jad, to na pewno nie obcy jest Ci ten klasyk. Dark Funeral, The Secrets of the Black Arts. Dark Funeral zostaje założony w 1993 w szwedzkim Sztokholmie. Założycielami było dwóch gitarzystów, Lord Ahriman oraz Black Moon z Necrophobika. Pełnoprawny debiut początkowo zostaje zarejestrowany w Unison Studio da Nasfano, jednak brzmienie nie do końca odpowiadało chłopakom i ostatecznie nagrywają album pod kierownictwem Petera Tägtgreena w jego Abyss Studio. I właśnie na temat tego albumu chciałbym powiedzieć kilka słów. Ta płyta jest kwintesencją szwedzkiego black metalu. Album jest bardzo intensywny, jednak nie pozbawiony chwytliwych melodii gitarowych. Jest bardzo ekstremalny, jednak spójny, niosący ze sobą konkretny przekaz. Tu nie uświadczysz cukiereczków i ciasteczek, za to w każdej sekundzie będzie odmieniane przez wszystkie przypadki słowo Satan, Lucifer, przywoływanie ogni piekielnych i innych ciekawostek. Wydaje mi się, że jest to jeden z tych albumów, na którym najwięcej razy użyto słowa Satan. Temgorod drze wściekle japę, jakby go odzierali ze skóry. Jednak wydaje mi się, że lepszego wokalisty do takiej muzyki znaleźć nie mogli. To są jedne z najczarniejszych hymnów wychwalających Pana Nocy. I powiem wam, że rzeczywiście od tego albumu tchnie taką furią i nienawiścią. Byle łachmaniarstwa tu nie znajdziecie. Niby ktoś powie, że te utwory są podobne do siebie, ale według mnie one są jakby połączone ze sobą tym chłostającym plery brzmieniem. Każdy utwór ma coś do zaoferowania. A to mroczną melodeklamację, a to ciekawy riff gitarowy, a to niesamowity refren. Te refreny właśnie są kwintesencją tego albumu, ponieważ zapadają one w łepetyny jak siemanara. Na płycie bez przerwy słuchać tremola oraz blasty perkusyjne, które nie wybaczają. Album jest prawdziwie złowieszczy i bluźnierczy, jednak w taki sposób, że słucha się go bardzo dobrze. Przy tak ekstremalnej muzyce i przekazie skomponować tak wybitny album jest prawdziwą sztuką. I tutaj taka ciekawostka, jeżeli ktoś chciałby posłuchać sobie tego pierwszego nagrania płyty z Unison Studio, to na rynku jest dostępny album dwupłytowy, na którym również zawarta jest ta pierwsza wersja albumu. Posłuchajmy teraz fragmentów tego jednego z najmroczniejszych dzieł całego wszechświata. Album rozpoczyna intro w postaci wybuchu bomby nuklearnej, po czym następuje nienawistny atak liczony już w machach na godzinę. Tekst jest inkantacją do Lucyfera, aby otworzył przed nami swoje tajemnice. Kolejny z evergreenów Dark Funerala to My Dark Desires. Utwór charakteryzuje się wieloma zmianami tempa oraz wspaniałym refrenem, w którym wokalista zwraca się do szatana, aby zabrał jego duszę do piekła. Blood Frozen to kawałek, w którym jest najwięcej zwolnień na albumie. Jednak cały czas czujemy ten mrok i ognie piekielne, które łechtają nasze pięty. Satanic Blood to motoryczny cover amerykańskiego zespołu Von, który fajnie wpasował się do albumu. W utworze wokalnie udziela się Black Moon, jest duszno i mrocznie, jak zwykle. Popatrzmy teraz na okładkę i wkładkę. Uwielbiam tę okładkę. Jest tak mroczna, że mało która może się z nią równać. Po stylu od razu odczytujemy, że to dzieło Necrolorda. Na grafice ukazany jest ciemny pogrzeb, gdzie mnisi ubrani w habity z kapturami na głowach niosą na swych barkach trumnę podczas jesiennej zamieci. W tle dominują ruiny starego kościoła, a wszystko spowijają bezlistne czarne konary. Całość w tonacji ciemnogranatowej. Po lewej na górze biały logotyp zespołu, a pod spodem gotycką czcionką tytułu płyty. W okładce daje 10/10, jest po prostu kultowa. Całość wkładki, jak widzicie, jest w tonacji czarno-białej, ale z fioletowymi tytułami utworów oraz ksywami członków zespołu. Na każdej rozkładówce po lewej stronie jest jakieś ciekawe mroczne zdjęcie. A to ruiny zamku, a to płonący krzyż, a to wnętrze jakiegoś kościoła. Zaś na każdej prawej stronie poza tekstami do utworów są również zdjęcia członków zespołu. Na ostatniej rozkładówce po lewej stronie jest tekst, zaś po prawej dla odmiany
Jakiś mroczny, średniowieczny zamek górujący nad całą okolicą. Na ostatniej stronie wkładki na czarnym tle jest logotyp Dark Funerala, a na nim wyszczególnione informacje takie jak gdzie płyta została nagrana, kto był producentem, kiedy została nagrana oraz kontakt do zespołu. Na czarnej płycie CD na górze czerwony logotyp Dark Funerala, a pod spodem tytuł albumu. Na stronie zamykającej pudełko na czarnym tle jest fioletowy logotyp Dark Funerala, tytuły utworów oraz zdjęcia członków zespołu. Płyta ta jest bezapelacyjnie wybitnym dziełem i klasyką gatunku. Mimo że muzyka jest tak ekstremalna, jest potężna i dostojna. A jak słuchać, to dzieł wybitnych, bo nie ma co się rozdrabniać na moniaki. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!